Twoim życiu jest dużo napięcia i presji. Odczuwasz różnego rodzaju bóle pleców, mięśni. Miewasz problemy ze snem, dużo trudnych myśli. Jeżeli tak, to być może w Twoim życiu jest dużo stresu i być może przydałoby się, abyś popracowała nad regulacją swojego układu nerwowego. Nazywam się Paulina Danielak, jestem psychologiem, pedagogiem specjalnym, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji oraz psychologiem sportu. Jestem tutaj na zaproszenie marki Electrolux. Zacznijmy od tego, czym jest stres. Stres to reakcja Twojego organizmu na jakiś bodziec zewnętrzny lub wewnętrzny. Co to znaczy? Bodźcem zewnętrznym jest na przykład deadline, zbliżający się termin oddania jakiegoś projektu. Bodźcem zewnętrznym może być na przykład jakieś trudne wspomnienie czy krytyczna myśl. Każdy z tych bodźców wpływa na zaburzenie naszej równowagi wewnętrznej lub zewnętrznej. A więc stres jest tak naprawdę subiektywny. To, czy jakaś sytuacja będzie dla Ciebie stresująca, tak naprawdę zależy od tego, jak Ty ją odbierzesz. Ale także zależy od tego, czy poczujesz, że masz możliwości działania w tej sytuacji. Czy masz poczucie sprawstwa, a więc czy dasz radę poradzić sobie z tym, co Cię spotkało zewnętrznie lub wewnętrznie. Stresorem zewnętrznym może być na przykład deadline, zbliżający się termin oddania jakiegoś projektu. Bodźcem wewnętrznym może być na przykład jakieś trudne wspomnienie czy krytyczna myśl. Każda z tych sytuacji wpływa na zaburzenie naszej równowagi. To, czy jakaś sytuacja będzie dla nas stresująca, zależy od tego, jak my ją odbierzemy, a więc stres jest subiektywny. Stres nie jest tylko czymś negatywnym. Tak naprawdę bardzo potrzebujemy stresu w naszym życiu, ponieważ wpływa on na naszą motywację, mobilizuje do działania i sprawia, że mamy chęć rozwijać się i działać właśnie. A więc nie możemy całkowicie usunąć stresu z naszego życia. Taki dobry stres, który pomaga nam się mobilizować, nazywamy eustresem. Jeżeli jednak w naszym życiu jest zbyt dużo napięcia, stres staje się chroniczny, nie pozwalamy sobie na chwilę, aby odpocząć, odetchnąć, to taki chroniczny stres nazywamy dystresem. Chroniczny stres cały czas pobudza nasz układ nerwowy, szczególnie autonomiczny układ nerwowy, a szczególnie jego część współczulną. Przy takim ciągłym pobudzaniu od wewnątrz możesz zauważyć, że spotykają Cię różnego rodzaju choroby i zaburzenia. Na przykład problemy ze snem, problemy z tarczycą, choroby hormonalne, zaburzenia pracy jelit i żołądka, trudności z koncentracją, chroniczne zmęczenie, bóle i napięcia w ciele. Każda z tych chorób ma w sobie jakiś składnik stresu. To, co ważne i wspierające, to to, że pracując ze swoim pobudzeniem, możesz zapobiegać tym wszystkim chorobom i zaburzeniom, a także wpływać na poczucie jakości swojego życia. Jeżeli pojawia się jakaś trudna myśl, która wyjątkowo Cię stresuje, jakieś zmartwienie, na przykład nie dam rady zrobić tego projektu, nie jestem wystarczająco dobra, to spróbuj tego. Weź kartkę i zapisz argumenty za i argumenty przeciw tej myśli. Bardzo często zauważamy, że nasz umysł lubi ściemniać. Podsuwa nam najgorsze możliwe opcje, które często się nie spełniają. Jeżeli czujesz, że stresujesz się tym, że tracisz kontrolę nad sytuacją, to wykonaj to ćwiczenie. Weź również kartkę, zapisz po jednej stronie to, co możesz kontrolować i to, na co masz realnie wpływ, a po drugiej stronie to, co jest całkowicie poza Twoją kontrolą. Dzięki temu, po pierwsze, będziesz mogła zauważyć, co możesz robić i jak możesz działać, a po drugie, zauważysz też, że bardzo często stresujesz się tym, co jest całkowicie poza Twoją kontrolą. A więc skup się na działaniu i spróbuj odpuszczać kontrolę w innych sytuacjach. Jeżeli jesteś w stresującej sytuacji i zastanawiasz się, co robić, możesz zadać sobie takie pytania. Co tutaj się teraz dzieje? Na co ja reaguję? Czy to, co pojawia się w mojej głowie, a więc te krytyczne myśli, czy one są dla mnie użyteczne i wspierające? Jeżeli nie, to dodaj do tego ćwiczenie oddechowe. Przeprowadzę Cię teraz przez takie ćwiczenie, abyś miała obraz tego, co możesz wykonywać sama. Zacznij od zauważenia swojego ciała w tej przestrzeni, w której jesteś. Może siedzisz teraz na krześle, na kanapie, może stoisz. Zauważ swoje ciało. Zauważ, jak ono się czuje. Możesz zamknąć oczy, ale nie musisz, to nie jest konieczne. Przy tym ćwiczeniu będziesz nabierała oddech przez nos i wydychała ustami. To bardzo ważna zasada ćwiczeń oddechowych.
Pamiętaj, aby wdech był krótszy, a wydech dłuższy. Zacznijmy. Zamknij oczy lub spójrz się w dowolne miejsce. Zauważ swoje ciało tutaj, teraz, w tej przestrzeni. Możesz delikatnie poruszać się. Weź wdech i wydech. Zauważ, jak twoje ciało zwalnia. Hamujesz przy każdym wydechu. Weź 3 naprawdę bardzo miękkie i świadome oddechy. Super. Zauważ, jak się czujesz. Zwróć uwagę, jak powietrze przepływa przez twój nos, rozszerza płuca i jak z wydechem wypuszczasz je ustami. Jeżeli w trakcie tego ćwiczenia pojawią się jakieś trudne myśli, pozwól, aby odpływały, przypływały i odpływały, tak jak chmury na niebie, liście na rzece czy przejeżdżające auta. Zauważ, jak z każdym oddechem rozluźniasz się coraz mocniej i hamujesz. Zobacz, jak poszerza się twoja uważność. Teraz rozświetl swoją uwagą całe swoje ciało. Zauważ je w tej przestrzeni. A teraz zobacz, gdzie jesteś. Zorientuj się i naprawdę bardzo uważnie zauważ tę przestrzeń. Na nowo zauważ, jak czuje się twoje ciało. Weź jeszcze kilka świadomych oddechów. Zobacz, jak ta krótka praktyka wpływa na twoje samopoczucie. Dzisiaj rozmawiałyśmy o stresie, ale także o tym, jak stres wpływa na twoje ciało, a także jak pracować ze stresem. To, co chciałabym, abyś zabrała dla siebie z tego filmu, to to, że stres nie jest tylko negatywny. Jakaś część stresu jest potrzebna nam, na przykład do motywacji, ale także to, abyś trenowała regularnie. Ćwicz ze swoimi myślami, zapisuj je, szukaj argumentów za i argumentów przeciw, szukaj miejsc, gdzie możesz kontrolować i działać, ale także trenuj ze swoim ciałem. Dawaj sobie przestrzeń na odpoczynek, świadomy oddech i zauważanie swojego ciała. Pamiętaj, aby dawać sobie chwilę na oddech.